Siema, chciałbym dzisiaj pogadać chwilę o grze The Last of Us w wersji zremasterowanej na PS4, ponieważ dopiero niedawno ukończyłem tą grę, jako że nie miałem nigdy styczności z tą grą na PS3, z braku konsoli oczywiście. Tak więc dopiero teraz sięgnąłem po tą grę. Niestety nie pokażę wam pudełka, bo grę miałem pożyczoną od Matiego, ale oczywiście nabędę swoją kopię, bo taką grę po prostu trzeba mieć w swojej kolekcji. Na początek wstęp fabularny, bez spoilerów oczywiście, dla tych, którzy nie słyszeli jeszcze o tej grze. Historia wygląda dość standardowo, czyli epidemia tam grzyba, który zamienia ludzi w coś w podobie zombiaków, czyli świat postapokaliptyczny. No i my tam musimy w nim przetrwać. Okazuje się, że tam dostajemy pod opiekę taką dziewczynkę, którą musimy gdzieś tam zaprowadzić. No i w tym momencie urywam i dalej akcja się dopiero rozkręca. I brzmi dość standardowo, ale uwierzcie mi, że tak nie jest. Że tak nie jest, ponieważ jak zaczniecie grać, to gra jest zbudowana w taki sposób, że po prostu wsiąkacie w nią. Po pierwsze, ten świat jest taki autentyczny, jest tak fajnie wykreowany. Postacie są wyraziste bardzo, nie ma tutaj jakichś herosów, nie ma dobrych i złych. Jest taki brud, taka szarość, że nie możesz powiedzieć, że on jest dobry, czy on jest zły. Nie możesz jednoznacznie powiedzieć na przykład, że on jest dobry, bo widzisz, że postacie są szare, po prostu starają się przetrwać. To by mógł to nawet porównać stylistycznie do chociażby Wiedźmina. Nawet nie tyle gry, co do książki, gdzie właśnie też każda postać była szara, miała tam swoje wady. I po prostu tutaj to jest jedna strona, druga strona jest taka, że te postacie są po prostu więź, jaka łączy Joela, czyli głównego bohatera, z Ellie, która początkowo nie ma żadnej więzi, bo się dopiero poznają, a później właśnie to tak narasta. I to sprawia, że autentycznie zżywamy się z tymi postaciami i to jest coś, czego ja w grach jeszcze nie doświadczyłem. Jeszcze takie uczucia po prostu, no to jest ciężkie do opisania, bo sam nie sądziłem, zanim to zagrałem, myślałem, że to jest troszkę takie przesadzone, a jednak naprawdę, jak zaczniemy w to grać, to naprawdę wsiąkamy i naprawdę wczuwamy się i zżywamy z postaciami, z bohaterami. A do tego oczywiście gra jest gameplayowo, jest znakomita, fabularnie jest znakomita, po prostu. No, jeżeli ktoś ma PS3 albo PS4 i nie grał jeszcze w The Last of Us, to jest to pozycja po prostu obowiązkowa. Jest to, chociaż rzadko rzucam takie hasła, ale zwłaszcza do gier, które poznałem niedawno, ale jest to bez wątpienia jedna z najlepszych gier, jakie kiedykolwiek powstały. Żeby się o tym przekonać, po prostu trzeba zagrać, bo wiem, że słowa to są tylko słowa, ale tak jak ktoś powiedział, że jeżeli coś powtarza 1000 osób czy ileś osób, to musi coś w tym być. Tak więc nie chcę się tu rozwodzić, żeby czasem nie zrobić jakiegoś spoilera, ale The Last of Us jest to po prostu, te wszystkie opinie, te dziesiątki, te tytuły gier roku i tak dalej, to naprawdę one nie są przesadzone. Ta gra jest naprawdę jest wybitna. Jeżeli ktoś nie grał, to jest obowiązkowy zakup. Polecam. Czysto!